Izrael rozpoczął długo zapowiadaną ofensywę lądową w Gazie. W piątkowy wieczór oddziały piechoty wspomagane przez lotnictwo weszły do północnej części palestyńskiej enklawy. W przeciwieństwie do wcześniejszych takich przypadków, żołnierze pozostali w Gazie, a dobę później izraelski premier Benjamin Netanyahu potwierdził, że rozpoczęła się właśnie druga faza wojny, czyli operacja lądowa. Powiedział, że w Gazie są teraz najlepsi izraelscy żołnierze, a wojna będzie długa i trudna. Wcześniej lotnictwo zrzuciło na miejsce ulotki informujące, że północne rejony enklawy to teraz strefa działań wojennych. Równocześnie od piątkowego wieczoru trwają najbardziej intensywne w historii bombardowania Gazy. Armia twierdzi, że zniszczono m.in. centra dowodzenia Hamasu oraz 150 podziemnych tuneli, których bojownicy używali jako kryjówek lub do przechodzenia na stronę izraelską. W nalotach miało też zginąć 2 kolejnych dowódców Hamasu, szef operacji powietrznych oraz szef operacji morskich. Nie wiadomo, co teraz dzieje się w samej Gazie. W czasie bombardowań enklawa została całkowicie odcięta od świata. Nie działają ani telefony, ani internet, a komunikacja jest możliwa jedynie przez nieliczne telefony satelitarne. Nieliczni korespondenci mediów na miejscu mówią, że w Gazie panuje teraz strach i chaos. Jeszcze przed rozpoczęciem operacji lądowej sytuacja humanitarna była dramatyczna. Wszystkie szpitale wykonywały tylko zabiegi ratujące życie, bo na miejscu kończyło się paliwo potrzebne do generatorów prądu. Gaza jest odcięta od dostaw jedzenia, wody i prądu. Od strony egipskiej udało się już wjechać kilkudziesięciu ciężarówkom z pomocą humanitarną, ale ONZ alarmuje, że potrzeby na miejscu są znacznie większe. Izrael tymczasem wycofuje swoich dyplomatów z Turcji. To reakcja na wcześniejsze słowa prezydenta Erdoana, który oskarżył izraelską armię o dokonywanie zbrodni wojennych. Premier Izraela Benjamin Netanyahu odpowiedział, że jego kraj ma najbardziej moralną armię świata. Wojna trwa od 7 października, odkąd Hamas napadł na izraelskie miasta i zabijał tam cywilów. Zginęło niemal 1400 osób. W izraelskich nalotach, które są prowadzone od pierwszych godzin konfliktu, miało według strony palestyńskiej zginąć ponad 7,5 tysiąca osób. W Gazie wciąż są przetrzymywani izraelscy zakładnicy, których Hamas porwał 7 października. Izrael twierdzi, że jest ich co najmniej 230, choć nie wiadomo, ile z tych osób już nie żyje. 4 kobiety zostały przez Hamas wypuszczone na wolność.